Dzień dobry w nowym dniu z Panglao na Filipinach. Michał Dudkowski kanał. I słuchajcie, dzisiaj opuszczamy Panglao, ale tylko na chwilkę. Czekajcie, muszę wyprzedzić tricykla. Tylko na chwilkę, bo jedziemy do najbardziej popularnego miejsca na Bohol, czyli Chocolate Hills, czekoladowe wzgórza. Jest to najbardziej popularne i najmniej interesujące mnie przynajmniej, ale jedziemy tam dlatego, po pierwsze dlatego, że chicks don't been there and nie były tam, po pierwsze, po drugie jedziemy odwiedzić szpaka w jego królestwie, czyli w Kurniku. Mamy spotkanie, zobaczymy jak żyje i jak to tam u niego wygląda w Carmen Bohol z jego kanału Rajskie życie w Kurniku. Bardzo fajna nazwa kanału, prawda? I don't know how it's in English, baby. How is the English Rajskie życie w Kurniku? Rice, The rice terraces. Paradise Life in the Manok House. Manok, Paradise life in the chicken house. chicken house. Manok to chicken kurczak po filipińsku. Kurczaka domo. Karciaka domo? Kurczaka dom kurczak. Dom kurczaka. O, rajskie życie w Kurniku. Kurnik to dom kurczaka, zgadza się. Więc jedziemy odwiedzić go, pogadać, przedstawić się i zobaczyć też czekoladowe wzgórza. Mamy całe 60 km do niego, tutaj jest spod naszego hotelu na Panglao, ale GPS pokazuje godzinę 15 minut, więc nie ma tragedii jak na Filipiny. Powinno być ze 2-2,5 raza więcej. Może korków nie ma. Pogoda dzisiaj taka w kratkę, ale spoko. Zobaczymy jak to tam w centrum Bohol wygląda. Ja ogólnie tam byłem na tych czekoladowych wzgórzach w 2018 roku i tam kilka razy w okolicach, na wodospadach, na takim adventure parku bardzo fajnym. Nie wiem czy będziemy mieli okazję na tym wyjeździe tam być, ale jak się uda to zobaczycie. Chocolate Hills. Sana all. Makulimlim na naman yung ating weather. Dojechaliśmy do tych czekoladowych wzgórz, ale powiem wam, jest tutaj szałpał. Jak wczoraj byliśmy w Alona Beach, nikogo nie było, to tutaj po prostu ciężarówki za ciężarówkami, znaczy te. A tam na górze możecie sobie zobaczyć, ile ludzi tam jest, po prostu multum. Jenny poszła kupić bilet. Czekoladowe wzgórza. Trochę brązowe, trochę zielone. Słuchajcie, przez to, że dzisiaj jest tyle ludzi, nie wiem dlaczego mamy środę, to ja musieliśmy kupić bilet na dole, zawiozłem rodzinę, zostawiłem tam i teraz muszę jechać na parking z powrotem, zostawić samochód i mam darmową podwózkę na górę. Strasznie to skomplikowane. Jak tutaj byłem 6 lat temu, to nikogo nie było, normalnie na górze się parkowało, a teraz tam jest z 600 osób, albo 700. A i cały wstęp za samochód i wszystkie bilety zapłaciłem 400 peso, więc nie jest to jakaś strasznie droga impreza, tylko no, trzeba przyjechać, zobaczyć i zapomnieć, tak. Ale zaraz wam pokażę. Musicie jeszcze pokonać troszeczkę schodków, jak chcecie tam dojść. O, nie wiem, czy to oddaje kamera. W międzyczasie, jak będziemy szli, to wam powiem parę rzeczy. Tych wzgórz tutaj to jest ponad 1260 i każdy z tych kopców ma od 30 do 100 metrów. Nazwa pochodzi z tego, że w okresie pory suchej zamieniają się w kolor brązowy, a nie zielony, bo mają bardzo małą warstwę gleby na sobie. I są te schody strome. Jestem ciekawy, ile osób spadło z nich. No, taki mały trekking z rana. Ale kurczę, tyle ludzi to się nie spodziewałem, że tu będzie. Ale macie co chwila, dwie takie miejsca na postój. A i tam macie ATV, możecie sobie pojeździć.
Jeszcze trochę. Chyba wybrałem dzisiaj idealną pogodę. Jest, bym powiedział, chłodno. Nie świeci słońce. Nie ma patelni. Dotarliśmy. O, nie widzę swoich dzieci. Hello, girls. What's up, chicks? Hi. Hungry now? How you like it? Yeah, we need to go down and go up one more time. Yes, yes, yes. Idziemy na dół. Can I take a picture of you? One more. 1, 2, 3. Isa pa doon. Hop, 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 hop. You show cuddles, huh? Czekoladowe wzgórza. Hey, cheese, got Są takie brązowe, prawda? Co, Mati? Jesteś ze mną? Chodź, pokaż się do kamery. O, Coke! Diet Coke! Diet Zero? Coke Zero? Light. Znaczy ble. Alay yung tubig. Budang lang. Ble. Była fu. She drink Coke because you don't feed us. Nienawidzę słodzika. Dziewczyny mają pretensje, bo ich nie nakarmiłem z rana. A ja mówię, gdzie? Dopiero 11:30, jemy dopiero o 13:00. You don't remember, baby? Yesterday we eat breakfast on 1 p.m. How you like it? Chocolate Hills? It's yummy. Yummy? But we are hungry. How can Ale look, how best weather I choose. No sun, no rain and cold. Huh? I always choose best, yes? Yes. Ah, my girl. My girl. No tak jak ja mówiłem, te czekoladowe wzgórza to nic specjalnego. Warto przyjechać, ale Filipińczycy na tym uwielbiają je, prawda? I tutaj jak widzicie więcej ludzi niż na Boracay. Wszędzie. A ja tu pamiętam na tych barierkach, gdzie sobie robię tam zdjęcia, to siedziałem z Arkiem, mam gdzieś zdjęcia w 2018 roku. Mabilis yung gagawin yung buhok mo. 1, 2, 3. Pięknie. O. Tak to wygląda. Ta ziemia, z którą teraz będziemy szli, to jest kogoś innego, wiesz? A, Powiedział, że nie życzy. Tata, pasta. tak. Słuchajcie, przyjechaliśmy Tata, pa. do Tata, pa. raju w Kurniku. Tak, Tata, pa. idziemy pod górę. Mamy krówki, Tata, pa. mamy kurczaki. Lubki. Tata, i Przetłumaczyłem mojej żonie ten Paradise Life in Manok House. Nie wiem czy dobrze, bo mój angielski jest na niższym poziomie niż normalnych osób. Widzę, że ty vlogujesz osobno i osobno. No tak, Ona robi to Dudkowski The Familia, tak? tak. Ona robi po filipińsku, a ja robię tylko na ten swój kanał. O, mamy Carabao też. A edytuje kto? Ty. Słuchajcie, przyjechaliśmy do Szpaka na odwiedziny i zobaczcie jego chałupę. Chałupa wygląda jak dom mojej rodziny, Jelin rodziny dokładnie na Filipinach, naszej już można powiedzieć. Też do połowy murowana, a później jest drewno. Idziemy zobaczyć po kryjomu jak tam jego studnia, żeby nie było. Tu jakaś rura, więcej rur. O, a tutaj cały ten, ho, ho, ho. I wszystko to on zrobił. No powiem wam, że majstersztyk. Mamy pompę. Najważniejsze, że jest woda. Idziemy do kibelka. Poczekaj, nie widzi nas. Tam jest.
O, nie zauważył nas. Dobra, idziemy dalej. Tutaj mamy świnki. Sprawdzimy tutaj, jak to tutaj wygląda. Hello. Hello. How your work? O, perfecto. Ho, ho, ho. Słuchajcie, są już płytki. Bardzo ładnie. A tutaj obok? Tu obok jeszcze nie ma płytek. Idziemy do świnek, bo chciałem jakąś kupić, jak się urodzi. Wiecie. Hello! O, też się cieszysz, jak mnie widzisz? Oj, 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 oj. O, Pepa. No już. Chyba się na każdego tak cieszy. Tu mamy te drzwiczki, o. I tam jest nasze szambo. Widziałeś? Świnka się na każdego cieszy. Oki, już ci nie przeszkadzam. Bardzo ładnie tutaj mieszka, ale nie wytrzymałbym na dłuższą metę, jak dla mnie. Ale fajnie zrobione tutaj ta dróżka, prawda? Bardzo przydatne. A ten kibelek. Kibelek dla Europejczyków to podstawa. Woda, kibelek, prawda, to podstawa. Robiłem tam malutki rekonesans, żeby się pokazać wszystkim, że Pepa się cieszy na każdego. Słuchaj, w ogóle przyjechałem kupić 2 dzieci tutaj do ciebie, bo do you like pig? Yeah, I want to eat lechon. Oh, my wife won't eat pig, and we can order two babies of pig. Yeah, because it's pregnant. Ah. Next week, I think. O, next week. Będziesz sprzedawał czy hodował dalej? O. Maybe don't drink too much because I see your face is already drunk. It's only Coke. Yes, but your face is drunk and you will say something bad again. Jelly always commented. Zawsze komentuje, prawda? No dobra, słuchajcie, jesteśmy tutaj w odwiedzinach. Still going to drive. Jest. Tutaj dzieci się bawią. Tutaj jeden, druga. Pięknie. A where is Matt? Inside the room. He played there. Yes. Słuchaj, mam dla ciebie ciężkie, trudne pytanie, ale nie mogę go zadać na kamerze, więc słuchajcie, widzimy się na trasie, bo tutaj musimy pogadać o męskich sprawach. Na razie. Troszeczkę tam, wiecie, brzuszek rośli Mariuszowi, to powiedziałem, że zapomnieliśmy butów naszej córki Lili i musiał się wrócić w połowie drogi pod tą górę tam, po buty, ale bardzo chętnie pobiegł. Mówię, cardio to jest bardzo dobre dla zdrowia, nie powiecie mi, że nie. Tak? Rodzinka się pakuje i wracamy. Jedziemy gdzieś na kolację. Bardzo fajna wizyta i fajnie, no powiedziałem mu, że to jednak na dłuższą metę takie mieszkanie w takim domu to jest kurde bardzo utrudnione, powiem wam. Tym bardziej, żeby cokolwiek się stanie w domu, to żeby dostać się do szpitala, to musicie najpierw zejść w dół. Wiem, że tak ludzie żyją, ale jak zbiera pieniądze, prawda, to na pewno sobie wybuduje fajną chałupę. Zapraszałem go do Magetę. Będzie dobra impreza w przyszłości, nie na dalekiej przyszłości. Dziewczyny czyszczą buty, bo po prostu jedno wielkie bagno i bardzo ślisko, powiem wam. Agnes z Lili się przewróciła, na szczęście na tyłek, nikomu się nic nie stało, ale tutaj ta ziemia, prawda, jak jest oblana deszczem, no to jest bardzo, bardzo śliska. Samochód, prawie 2000 km, sprawdza się. I tak jak mówiłem na blogu Rajskie Życie w Kurniku,
Sam transport jest bardzo, bardzo drogi między wyspami i na to się przygotujcie, więc jak was stać na samochód, to też musicie się przygotować na koszty związane z... O, znalazł? Czy nie znalazł? Już go widzę, chyba idzie. Dobra. Widzimy się w Alona Beach. Dlaczego? Dlatego, że mój syn ma ochotę. Strasznie narzeka, że chce iść na plac zabaw, to pójdziemy na plac zabaw, żeby się pobawić. A przy okazji tam jest dużo restauracji i coś wam pokażemy. Modera, modera. Guys, Steakhouse, Max Cow, ceny z kosmosu. Chicken fingers. Caldereta. Ganito, mahal gani, 1,000 plus. Mga grill ba? Mga grill, mahal. Oh, salad bar head. Oh. Ilan na ba? One piece chicken McDonald's. I order 5 na kayo to. 5. Lagana. No. pizza. Matagas ito na ron. Last and me, I will just act like no, not like that right away. Katanaw-tanaw dahil kami yan. Sunod. Lakon lang yan ang sunod. Try with this. And the last time is You see that? if it's burger, it's funny because they can see how Training much guys, I am. training. It smells so good. It looks delicious. It's for you, I think. Oh. We will bring the cassrola. I think it's very spicy. Oh, you're a big burger. Oh no. Oh. How can you eat Pamilap na pangkwana. Thank you. lang content? Thank you. I mean, order me second time. See guys? Oh, I don't know how I eat this. Nie wiem jak to zjem. Słuchajcie, ale zabieram się do jedzenia. Zobaczcie sobie. To jest moja ręka. A to jest burger. O. Wait. 3, 2, 1, go. Your face. White hand. Przyszliśmy w ciągu dnia teraz na Alona Beach pochodzić z pasażem i wygląda ładnie, ale White Beach lepiej wygląda. Jeszcze nie jest taki maksymalny przypływ, będzie za jakieś pół godziny. O, i zrobili zameczek, tak żeby do wieczora wytrzymał. Alona Beach, Panglao, Bohol. Ogólnie nie ma jakoś zatrzęsienia turystów, ale ceny gorsze niż na Panglao. Słuchajcie, odpalamy drona i lecimy zobaczyć jak to wygląda z góry.
Dron jak na razie się sprawdza w zakresie 2-3,5 km w linii prostej. Lata bardzo ładnie, jak widzieliście przed chwilą. My czekamy na koniec przepływu. Tam dzieciaki się bawią. Jak widzieliście, no chyba White Beach na Panglao jest najładniejszą plażą i ten kolor wody jest najładniejszy, ale tylko i wyłącznie jak jest duży przepływ. Teraz myślałem, że będzie coś podobnego tutaj na Alona Beach, ale to jednak nie jest to samo. Ale to fajnie, możecie tutaj usiąść, wiecie, za darmo, prawda? Kupić sobie jakieś piwko i sobie usiąść na schodkach, pogadać, popić, popatrzeć w morze, pokąpać się. Bardzo fajna opcja, naprawdę. Łódki co chwila przypływają, zabierają właśnie na parasailing czy na pływanie motorówkami. Udało nam się w końcu wypożyczyć łódkę na jutro, Island Hopping, za 3000 peso, ale musimy sami już dojechać tutaj do tego miejsca i bilety musimy zapłacić. Sorry, że tak patrzę, ale dziewczyny zostawiły tam rzeczy z moim dronem i wszystkim i tak lukam, czy ktoś czegoś nie chce zawinąć, wiecie. Filipiny, chociaż mi się nie zdarzyło. Łódka 3000 zł za 15 minut pływania quadem, skuterem wodnym 2700. Więc ogólnie ceny droższe niż ostatnim razem jak byłem na Mindoro na White Beach. Parasailing startują z łodzi. Jak widzicie, po 2 osoby, po jednej i zaczynają pływać. Jedna, druga, tam była trzecia, którą kręciłem dronem. No trochę tutaj pochillujemy. I w ogóle ten Island Hopping zaczyna się o 6 rano. Więc trzeba dojechać tutaj, 5:50 trzeba wyjść z hotelu i cały dzień na łodzi. Hello Lily! Hi! Oh, you want to go to sea? What's up, Lily? Oh, you sleep. Very good. Lily sleep. We will go. My viewers asking how you like your work. I like babies. I like babies. You see, guys, jak jesteście dziećmi, to Agnes lubi was. Yes? I say, if you are kids, Agnes like you. What's up? Słuchajcie, idziemy z plaży, bo Max chce zjeść coś z lodówki, a ja chcę pływać w basenie, więc polatane, ale ona Beach jest za droga. Tak, parasailing, no. Widzimy się później. Yes, it's flying very far. There. Yes. Ale mogę wam powiedzieć, że Panglao było całkowicie inne te 6 lat temu. To, co się tutaj zmieniło, to i ceny, i ciężko z dostępem do plaży takiej publicznej, bo hotele powykupywały. Nie wiem jak wcześniej, podjeżdżałeś po plaży, parkowałeś samochód, szedłeś na plaży, były jakieś takie sari sklepy albo jakieś małe filipińskie restauracje, a teraz hotel, restauracja i cena razy 10. I jutro wam mówię, że mamy Island Hopping